Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, ich freue mich sehr, dass ich Sie einmal mehr hier im Krönungssaal unseres Rathauses begrüßen darf zur Polonikus-Verleihung. Dieser Saal ist nicht nur der vornehmste Repräsentationssaal unserer Stadt, er ist tatsächlich auch ein Ort europäischer Geschichte. Er ist ein Symbol für unseren gemeinsamen Kontinent. Über 600 Jahre hinweg wurden hier in Aachen Könige gekrönt. Hier in diesem Saal wurde die Krönung gefeiert und das waren Könige, die wir als Europäer verstehen dürfen. Deutsche Könige vom Titel, nach heutigem Verständnis von Staatseinordnung, aber Europäer. Ich bin heute sehr gerne gekommen, um mit Ihnen den europäischen Gedanken, die Gemeinsamkeiten unserer Völker noch einmal ins Bewusstsein zu rufen. Und ich freue mich sehr darüber, dass Lech Wałęsa das gemeinsam mit uns tun kann. Ihm gilt ein besonders herzlicher Gruß der Stadt Aachen. Neben der Versöhnung unserer Völker und der daraus hervorgegangenen Einigung unseres Kontinentes feiern wir heute einen der Väter, ja, den eigentlichen Motor und Antrieb der europäischen Demokratie, den Friedensnobelpreisträger, den Gründer der Gewerkschaft Solidarność, den späteren Staatspräsidenten von Polen, Herrn Lech Wałęsa, der heute für sein Lebenswerk mit dem Polonikus-Ehrenpreis ausgezeichnet wird. Und sehr geehrter Herr Staatspräsident, lassen Sie mich an dieser Stelle sagen, wir Deutschen werden nie vergessen und immer dankbar dafür sein, was Sie für Europa und für die deutsche Einheit, was die Gewerkschaft Solidarność für uns getan hat. Herzlichen Dank dafür. Unruhe im früheren Warschauer Pakt, Unruhe im Kreml. Was mag das bedeuten? Und dann reist Johannes Paul II. Nach Polen zum Pfingstfest 1979 und sagt, der Heilige Geist hat uns gesagt, ihr sollt die Erde verändern, diese Erde. 3 Millionen Menschen sind da. Und ein halbes Jahr später startet die Solidarność. Einer hatte diese verklausulierte Botschaft verstanden. Das war der Präsident Lech Wałęsa. Und als ich war noch in der Oberstufe Schüler war, hing an meiner Wand aus Papier ein Plakat der Solidarność. Ich habe das, glaube ich, noch irgendwo in den Schubladen. Völlig vergilbt, aber das Symbol für den ersten Freiheitsakt in Europa. Und das bewegt uns bis heute. Und als ich dann im Europäischen Parlament war, wurde 2004, nachdem Polen Mitglied war und der Präsident Wałęsa in Straßburg war, dieses neue Parlament mit weiteren Fahnen ausgestattet, auch der polnischen. Und diese Fahnenmasten vor dem Europäischen Parlament in Straßburg sind gegossen auf der Leninwerft in Danzig. Das ist das Symbol, dass Europa dann erst zusammen war, als die Staaten Mittel- und Osteuropas nicht dabei sein konnten und dann endlich dabei waren. Und ich finde, solche Geschichten müssten wir diesen Populisten von links und rechts, die morgen in Frankreich die Mehrheit gewinnen wollen, die sie aber nicht gewinnen werden, viel öfter erzählen. Dieses Europa hat es möglich gemacht, dass dieser Funke der Freiheit, der auf ihrer Leninwerft losgegangen ist, ganz Europa gefasst hat. Das lassen wir uns von den Populisten von links und rechts nichts kaputt machen und dafür kämpfen wir und deshalb bin ich froh, dass ich hier bin. Szanowny Panie Prezydencie, całym swoim życiem służy Pan za przykład, że walka o wolność, demokrację i państwo prawa bez broni i przemocy jest możliwa i skuteczna. Pańskie działania nigdy nie kończyły się i nie kończą się na Polsce. Kwestie państw sąsiednich oraz całej Europy też zawsze były bliskie pańskiemu sercu. Pragniemy nagrodzić Pana dzisiaj Nagrodą Polonikusa za całokształt pańskiej działalności politycznej i społecznej. Niech pańska prodemokratyczna i proeuropejska postawa świeci nam, Niemcom, Polakom i całej Polonii przykładem. Dziękuję bardzo. Vielen Dank.
Jak Państwo zauważyli nawet z tego naszego spotkania, ja potrafię być pierwszy albo ostatni. Piękna uroczystość i właściwie by należało mówić tylko o tej uroczystości i o dziękowaniu Państwu, że jeszcze pamiętacie o Starym Wałęsie. Ale dla polityka dzień bez przemówienia jest dniem straconym, a dla rewolucjonisty jeszcze bardziej straconym. Przez to wyróżnienie daliście mi prawo, bym mógł mówić wprost do Was. I muszę powiedzieć o dwóch sprawach, które będą samochwałą. Wybaczcie mi. Ale chcę Was przekonać do tego, że wtedy wiedziałem, co robię, a teraz wiem, co mówię, a Wy macie zrobić. Pierwszy raz spotkałem wielkiego Niemca, wielkiego polityka tamtych czasów w 1981 roku na początku powstania Solidarności. W Paryżu był to minister spraw zagranicznych Genscher. Przyjechał, dowiedział się, że delegacja polska jedzie do Francji, przyjechał w przebraniu, żeby go nie poznano. Chciał się spotkać i dowiedzieć się, co my w tej Polsce kombinujemy. Co z tego będzie? Czy niebezpieczeństwo dla Niemiec, dla Europy, czy coś mądrzejszego? I nie zapomnę miny ministra Genschera, kiedy ja mu mówiłem o paru sprawach. Mówiłem mu po pierwsze, że rozwalimy komunizm. Po drugie, że rozwiążemy Związek Radziecki. A po trzecie, że zjednoczymy Niemcy. On tak na mnie patrzył. Co ten elektryk pie... Jak nie wierzycie mi, to odszukajcie tłumacza niemieckiego. On był i on tłumaczył to nasze całe spotkanie. I kiedy zaczęło się to wszystko sprawdzać, miałem wiele innych spotkań z ministrem Genscherem. Jedno z ostatnich spotkań mówi do mnie tak: proszę pana, ja się z panem boję rozmawiać, bo wszystko, co pan powie, to się sprawdza. A było to wtedy, kiedy oficjalna delegacja Niemiec z kanclerzem Kohlem Genscherem przyjechała do Polski. W Polsce już był rząd Mazowieckiego, ale Niemcy nie były zjednoczone. Spotkali się ze mną jako ze związkowcem. I ja, ponieważ nie uprawiam dyplomacji, jestem robotnikiem z krwi i kości, od razu zaczynam z wysokiego C. Panowie, za chwilę upadnie mur berliński. Za chwilę Związek Sowiecki padnie. Panowie, jesteście przygotowani? Konsternacja. Konsternacja. Co on znów opowiada? Odpowiada mi Genscher: proszę pana, chcielibyśmy mieć takie kłopoty. Za naszego życia to się nie zdarzy. Musieli przerwać oficjalną wizytę, bo mur berliński runął. Ale nie wyciągajcie złych wniosków. Jak powiedziałem na początku, Genscher był jednym z tamtym czasie najmądrzejszych, największych intelektów Europy. Tak o nich myśleliśmy wtedy i dzisiaj. Ale co tu się właściwie stało? Otóż ludzie wybitnie mądrzy, którzy mieli komputery, kiedy wczytali tam te warunki, czym lepszy komputer,
tym szybciej musiał odpowiedzieć: nie ma najmniejszej szansy na to, co ty opowiadasz. Tylko wojna atomowa może tego dokonać. To zawodowcy, to mądrzy ludzie tak uważali i słusznie. A ja i robotnicy zlekceważyliśmy to i poszliśmy do przodu. Udało się, ale mogło się nie udać. A czym ja się kierowałem w tamtym czasie? Po pierwsze tym, że mamy Ojca Świętego, który nie tylko będzie się modlił, ale będzie pomagał nam. Potem zdarzyły się te szybkie wymiany sekretarzy w Związku Sowieckim. Breżniew, Andropow, Czernenko, Gorbaczow. Jako praktyk patrzyłem na to, mówię, każdy z nich musiał dokonywać wymiany, a więc zdestabilizował system. Nie jest w stanie podjąć decyzji, bo to nowe, to świeże. I dlatego mamy jedyną szansę wyrwać się i skończyć z komunizmem. Dlatego tak o tym nie mogłem mówić. Mój dramat polegał na tym zawsze, że ja nie mogłem do końca powiedzieć, co kombinuję. Mówiłem to Państwu tylko dlatego, żeby się pochwalić, ale też, żebyście uwierzyli, co ja dzisiaj mówię. Bo to jest ważne. Podoba nam się, czy nie podoba? Niemcy są największą potęgą w Europie. Ja bym chciał, żeby Polska, no ale niebiosa nie dały nam tego. I w związku z tym proszę was, skończcie z kompleksami. Musicie brać odpowiedzialność za Europę. W sztafecie pokoleń, popatrzcie, to my kończyliśmy setlecia, tysiąclecia, a właściwie skończyliśmy epokę myślenia państwo, kraj. Dlatego, że technologia poszła tak daleko, że nie mieścimy się w naszych państewkach z tą technologią. Ale to jest taka wielka zmiana epok, że systemy, programy, które mamy, nie pasują na te czasy. Każde państwo, kraj miał swój rozwój, swoje nawet religie, swoją przeszłość. No i teraz jak tu zrobić państwo Europę? Kiedyś Europa była, jak już mówiono, chrześcijańska, prawie cała. Wyrzuciliśmy to. W to miejsce weszły ideologie komunistyczna i inna. Wyrzuciliśmy to. A dzisiaj jest pytanie, na jakich fundamentach my chcemy to wszystko osadzić? Kiedy tak na spotkaniach stawiam problem, sala się dzieli na dwie części od razu. Jedni proponują, byśmy wszystko budowali na wolnościach. Wszyscy ludzie w całym świecie jednakowo wolni. Ci ludzie wolni mają prawo robić różne organizacje. Na to wolny rynek i niech prawo pilnuje tej koncepcji. Na skróty oczywiście. A druga połowa odpowiada: nic nie zbudujecie. Prędzej czy później populizm, demagogia, mamona doprowadzi was do zwarcia. Jeśli chcecie budować razem z technologią, którą posiadacie, mądrą Europę, to musicie ją osadzić na wartościach. Ale tu problem. Każdy ma inne wartości. Dlatego trzeba jako pierwsze uzgodnić takie 10 laickich przykazań w całej Europie. Albo nazwijmy to malusieńka konstytucja. Aby coś było wspólnego dla wszystkich państw. Gdyby to się udało, to wtedy byłoby pytanie, no dobrze,
A jaki jest system ekonomiczny pod tą nową budowlę? No na pewno nie komunizm, ale na pewno też nie taki kapitalizm. Ten kapitalizm nie nadaje się na tą epokę. Jako rewolucjonistę mnie zapraszają, gdzie są wielkie protesty, strajki. I zawsze tam są 2 punkty pretensji. Pierwsze, nie chcemy takiego kapitalizmu, a drugie, nie chcemy takiej demokracji. Na razie to bardzo źle wygląda. Ale kiedy usiądziemy z nimi, czy to jest w Azji, czy w Afryce, czy w Ameryce, kiedy usiądziemy z nimi, to okazuje się, że to nie jest takie groźne. To jest do naprawienia. Tylko musimy wreszcie zrozumieć, że jak nasi dziadowie, pradziadowie wymyślili rower i trochę technologii, to musieli z tych osad, z tych różnych złożyć to w państwo, w kraj. Bo niemożliwy dalszy rozwój. A jak my wymyśliliśmy internety, samoloty szybkie, ekologię niebezpieczną, nie mamy wyboru. Musimy dla tej technologii zrobić większe struktury. Musimy mieć miejsce, gdzie te struktury będziemy uzgadniać. I to jest Unia i podobne organizacje. I znów apel do Niemiec. Jeśli ktoś, Polska, Węgry czy ktokolwiek, rozbije Unię, to wy jako wiodąca siła macie mieć przygotowane w kieszeni rozwiązania. 5 minut po rozwiązaniu Unii zakładacie nową Unię. Natychmiast. I musicie powiedzieć, możecie wszyscy wstąpić, tylko tu jest regulamin, tu jest porządek. I jak wstąpisz, to musisz się temu podporządkować. Nawet hodowcy kanarków, spotkałem się z taką grupką kiedyś, mają swój porządek i tam nie każdego wpuszczą. A my w Unii. Unia powstawała w trudnych warunkach. Baliśmy się Sowietów, komunizmu. Dlatego łączyliśmy i trzeba było tak postąpić. Ale teraz są inne czasy. To musi być sterowne. To musi być mądre. I dlatego nie zgadzam się, przepraszam. Daliście mi prawo, wyróżniliście mnie. Przepraszam tych, którzy tu mówili, że nacjonalizmy powstają, że musimy znów bronić demokracji. Szanowni Państwo, teoretycznie macie rację. Tak jak wtedy ci teoretycy, jeśli chodzi o możliwości zwycięstwa. Ale praktycznie to inaczej wygląda. Otóż to jest zmiana epoki. Wychodzimy z wojen, z rewolucji, z krzywd. I dlatego nie wierzymy sobie. A to jest nowa epoka, musimy to wydyskutować. Krótko mówiąc, jedna epoka padła, druga jeszcze nie powstała. Jesteśmy po środku. I tą epokę ja nazywam epoka słowa. Najpierw było słowo, a słowo ciałem się stało. No ale to słowo trzeba wykłócić. To słowo to trzeba się przekonać. To trzeba fundamenty postawić. I jak to się samo ma zrobić? Jak ma to powstać? Gdyby dzisiaj był prorok, to i tak go ludzie nie posłuchają. Dlatego, że mamy przeszłość trudną. I dlatego musimy się przekonać, takie spotkania z różnymi ludźmi są niezbędnie potrzebne, abyśmy wspólnie się przekonali, co należy robić i jak, a co należy wykluczyć i odejść. Ale wreszcie, musimy wszyscy myśleć, państwo, Europa, nie we wszystkim. Wypunktujmy, jakie tematy nie mieszczą się w naszych państwach. Jak wypunktujemy, to wtedy zastanowimy się, a jak je zrealizować. Chcemy być Niemcami, chcemy być Polakami, fajnie, ale nie przeszkadzajmy w rozwoju.
Nie hamujmy rozwoju, bo to się nie da zahamować. Co, wyrzucimy komputery? Wyrzucimy telefony komórkowe? Jak ja widzę antyglobalistów, a krzyczą przeciw globalizacji, a potem na bok idą i telefonami rozmawiają komórkowymi. No przecież oni powinni mieć gołąbki, a nie telefony. Bo pierwsza globalizacja to właśnie informacja, telefony, to pierwsza globalizacja i oni to używają. Dlatego, szanowni państwo, rzeczywiście jesteśmy w sztafecie pokoleń szczególnym pokoleniem, ale zdarzyła nam się zmiana epok. Dlatego wydyskutujmy wreszcie fundamenty Europy. Wydyskutujmy wreszcie poprawki systemu ekonomicznego. Wydyskutujmy poprawki w demokracji. Szanowni państwo, no przecież czy nie widzimy populizm, demagogia, oszustwa polityków? I czego nie można tak zostawić? Trzeba się zastanowić, co tu wprowadzić, jaki element, który będzie, widząc to wszystko, co się dzieje, będziesz się zbierał i mówił: ty facet, ty jesteś populista, twoje obiecanki nie mieszczą się w rozwiązaniach. Coś takiego jest niezbędnie potrzebne. Ja nie wiem, jak to nazwać. Ja wiem, że to jest niezbędnie potrzebne. Jeśli tego nie zrobimy, no to damy szansę właśnie ulicy, damy szansę na dziwne wybory, jak w Stanach Trumpa, jak we Francji następnym razem na pewno lepenowcy wygrają. Ja się tylko modlę, żebyście wy tu za dużych zmian nie dokonali już niedługo, bo już wtedy będzie kompletna klapa. I dlatego z tym, że kiedy mówię o kompletnej klapie, to nie znaczy, że to tylko jest pytanie, ile sobie guzów nabijemy, ile krwi upuścimy, żeby wrócić na drogę rozwoju. A więc tylko straty poniesiemy, a musimy iść w tym kierunku. Musi być organizacja, w której dogadujemy się, w której ustawiamy się. Ja kiedyś u was, może oglądaliście to, rozmawiałem z kanclerzem Kohlem. W telewizji całego świata byłem. I dobrze mi szło. Co chwilę, brawo, ja najwięcej dostawałem. Ale to się nie spodobało kanclerzowi Schröderowi. I mówi do mnie w pewnym momencie tak: proszę pana, pan pięknie mówi, ale podatnik niemiecki musi dokładać do Polaka, do Czecha, do Węgra. To kiepski interes. A ja mówię: panie kanclerzu, pan znów wpadł. Bo wie pan, w starej epoce, kiedy my tam kombinowaliśmy jakąś wojnę zrobić albo napaść, no to wtedy jak pan nam pomagał czy wspierał, a to niedobrze było. Ale dzisiaj, kiedy nie chcemy wojować, granice pootwieraliśmy, to czym więcej pan mądrze da lewą ręką, to pan mądrze odbierze prawą 3 razy tyle albo 5. Czym więcej pan da, tym więcej pan zarobi. Tylko dawaj pan mądrze na pomysły, które uruchomią pracę na Węgrzech, w Polsce, gdziekolwiek. Przez tą pracę my zarobimy i damy wam zarobić. A jak pan nie da, no to wie pan, nie będzie Polska i inni płacić podatku do Unii, bo nie ma z czego. Nie kupi Mercedesów i dobrych produktów waszych, bo nie ma za co. A jeszcze rewolucję po drodze zrobi. Jaki interes? I dlatego, szanowni państwo, uwierzcie w to wreszcie, że to jest nowa epoka. To epoka jest koniec państewka. W państewkach nie mieszczy się nasza technologia. I czym szybciej to zrozumiemy, to będziemy patrzeć na cały interes europejski, całej Europy. Tamta epoka ktoś ładnie nazwał, to był wyścig szczurów. Nie obchodziło nas, co tam sąsiad wyprawia, a tam to jego problemy. Tak, to było tak. I wojowaliśmy też, bo to się opłacało. Ta epoka jest kompletnie inna i to nasze pokolenie to otworzyło. Ale ona jest nieoprzyrządowana, ona wymaga poprawek nie za dużych wcale, ale przede wszystkim mentalności. My musimy mentalność zmienić. My wciąż mówimy o państwach, o krajach. Koniec. Technologia przeszła.
A dowód na to macie taki. Ja teraz nie tak dawno słyszałem, że ktoś tam na Śląsku mówi, że on ani nie jest Niemcem, ani Polakiem, on jest Ślązakiem. On jeszcze nie wyciągnął wniosku, że już dawno to się ułożyło. Na moment to była Polska, a teraz jest Europa. I też będą ją podważać jeszcze 100 lat, jak nawet zrobimy już jedność europejską. No bo tacy są ludzie. Wracam jeszcze na koniec do tego, że naprawdę, proszę was, macie największe możliwości. Albo poprawicie Europę, a jak nie chcecie, to oddajcie możliwości Polsce, a my będziemy wiedzieli, co z tym zrobić. Żadne pokolenie nie miało takiej szansy, jak nam się zdarzyła, na pokój, na rozwój, na dobrobyt. Tylko zapamiętajmy, jeśli będzie nam się chciało chcieć, piękną, zjednoczoną Europę będziemy mieć. Dziękuję.